Poszło. Wystartowali. Ja trochę się spóźniłem, ale ten... Dobra, będę równał. Słuchajcie, tylko pilnujcie tylko tej kreski życia. 3 lata nagrywamy i za każdym razem to samo. Właśnie Ojej. polscy piłkarze No pilnowali ale na tym piłki i polega wyszła profesjonalizm, nie? Że W górach Za każdym razem rutyna było blisko. zabija najwięcej alpinistów. romantyzmu. Tak. A influencery po A, prostu myślę, że w ten zabijają głupie teksty. Proszę Państwa, nagrywamy 15 października. Nie Bardzo zdradzaj. zdradzam kulisy tutaj, kuchnia, tak. Na TVN i Polsacie pokazywali. Mołdawia, gratulujemy. 15 października, bardzo ważny dzień dla Polski. Mecz o wszystko. I 40 minuta przegrywamy z 0-1 z Mołdawią. Polska gościnność nie zna granic. Tak jest. Ojej. Właśnie, i kto nie głosował w referendum, to wpuścił tych Mołdawianów. Mołdawia. Mołdawianów, jak to Ale zabrzmiało. jakby zrobić płot na lotnisku w Warszawie, to by nie weszli, byśmy wygrali z Vancouverem. Ale dobra, to na tą kadencję mamy to. Dobrze, skupiamy się na poważnym temacie. Tak, przedstawię. Gry grozy. Tak, spotykamy Groźnym, się teraz groźnym w temacie. święto Hello Kitty Win. Przedstawimy nasze typy gier grozy po prostu, przerażające. Masakra, jak ja widzę tą szatanistyczne. grę reprezentacji, to jest groza. Nie, no znowu to jest I widzisz- Dobra, przepraszam. Ja na dwa Krychowiaka, ekrany krychowiaka w naturalnym futrze z norek po prostu. Z prawdziwych norek. A chciałem powiedzieć, Dobra. że właśnie dzisiaj ten odcinek będzie równie kontrowersyjny jak decyzja Grzegorza o odejściu z reprezentacji. Wszyscy mówili, ojej, kontrowersja, czemu tak późno? Także odejście budzi emocje. Oj. Tak jest, śpieszmy się kochać sportowców, tak szybko A ja odchodzą. mówiłem od razu. Ja od razu mówię, że jeszcze będziecie płakać i przepraszać. Przepraszam, Całować piętki. jakbym Grzegorza spotkał, to bym pierwszy jego futro całował. Dobra, dżentelmeni przy stole z halloweenowym Dżentelmeni przy odcinkiem. stole, witamy serdecznie. Wybraliśmy sobie kilka typów gier, które chcemy zaprezentować, a są pod takim właśnie szyldem gry grozy. A kto Wszyscy będzie o mamy? nich opowiadał, powiedz, prezesie? Będzie opowiadał tak, Irek Winicki, witam serdecznie, z Piton Lublina, Piotrek. z Opola, tak. Tak, to Piton Piotrek, to ja. I wracamy do Lublina, I Piotrek Śpioszek. chociaż w tym Puszek. kosmodronie to nigdy nie wiem, czy jesteś na Marsie, czy jeszcze tutaj z nami. Oj, Lewituje. my tak się... hologramem. No Piotrek, właśnie, Piotrek, nasz dźwiękowiec odpowiedzialny za efekty specjalne. Śmiech z puszki. No właśnie tutaj powinniśmy wytłumaczyć fanom, którzy nas słuchają od niedawna, jeśli tacy są, że mamy tutaj właśnie, tak się często śmiejemy z Piotrka, bo on zawsze nagrywa leżąc po prostu i to wygląda jakby w kosmodronie Hawking z nami nagrywał po prostu w wózeczku i opowiadał o swoich ulubionych grach, dlatego stąd te żarty o lotach w kosmos. A niepełnosprawnych, bo ja mam chore plecki tak naprawdę. No ale dobra. Dobra, także już żeśmy Pochichrali. uchodźców, tak, obrazili. Mołdawian, Mołdawian. Niepełnosprawnych. To teraz splujemy na gry, jedziemy. Gry tak grozy. jest, dobra, ja zaczynam pierwszy, taki scenariusz wam tutaj obrazuję. Ciemno w pokoju, jedynie światło świecy rzuca takie szalone cienie na ścianie. Ja już siedzę przy grze rozłożonej na stole. No i nagle ciach, wpadają dzieciaki, światło. O, tato, grasz w gry? Koledzy przychodzą. Ja odwracam głowę o 180 stopni, jak w Egzorcyście. Mówi, nie, tatuś nie ma kolegów, gra gry solo. O, to koszmar. I jest nam ale z tym grubo. bardzo dobrze. Więc to są moje gry, grozy. Ale Irek pozamiatał pierwszym wejściem i już dziękujemy. Wyobrażam siebie, że po prostu siedzę i rozkładam te pudełeczka, wszystkie jeszcze kupuję organizery w Geek Modzie i rozkładam przez pół godziny dla siebie grę, żeby później po prostu móc ze sobą sam pograć. Także to jest dla mnie Ty, ale to zajebiste, jakbyś sobie, jak hobby. patrz, stawiasz sobie sam tarota i wiecznie, kurwa, same dobre wróżby. Czy właśnie będę mam bogaty? tą I przypadłość. cyk. Ja mam tą przypadłość, że oszukuję w trakcie rozgrywki. Kurde, tutaj by nie dało rady. Kurde. Tak zawsze mnie Paweł za rękę A złapie. łapiesz sam siebie za rękę? Nie,
Paweł zawsze mnie za rękę łapie, ty, oddaj tego dolara. Ale to na pociąg. Ty, ale Jest jakbyś dla mnie- tak się faktycznie złapał, Do domu. złapał za rękę, a potem jeszcze powiedział, dogadamy się. Ojejku, więc ja żyję tym hobby właśnie ze względu na ludzi, mniejsza z grami, ale no jeśli bym musiał siedzieć sam, grać, no to wtedy bym wolał otworzyć książkę i poczytać. To zresztą tyczy się, jeśli miałbym już wskazać konkretnych tytułów, to tyczy się gier typu paragrafowe. Ja uwielbiałem powiedzmy Wojownika Autostrady czy Wehikuł Czasu w latach 90., kiedy się czytało paragrafówki. No ale w dzisiejszych czasach mam siąść do gry i przechodzić tak jakby scenariusz napisany już przez kogoś, no to dla mnie to jest nuda, no, bo wsiadam w taką grę kolejową i tu Python będzie mi pisał scenariusz na bieżąco, na kolanie, nie? Jak wyborcze obietnice tydzień przed wyborami. A no siedzę i gram w coś, wiem, że ktoś to napisał, nie? Tak jak kiedyś grałem mnóstwo w gry komputerowe, później się strasznie jakoś z tego na szczęście wyleczyłem. I nawet w dorosłym życiu próbowałem gdzieś wrócić do grania w grę komputerową, takie RPG. Na tak, kompie? Na kompie. No i siadam, mówię, ty, ja tu widzę 0,1, no ten program, który ktoś napisał, no co z tego, że ja wybiorę taką czy inną odpowiedź, jak to już jest wszystko po prostu ukartowane. Już mam dość tego na co dzień w życiu, od 10 do 10. Chcę jakiejś fantazji, nie? Więc no, dla mnie te gry, w które teraz gram, są takim właśnie zaprzeczeniem tego grania w scenariusz jakiś. Także ode mnie na trzecim miejscu gry solo. Gry grozy solo. Dawajcie, co tam wy macie? A to ja tylko No. dorzucę, że faktycznie Irek jest taki, że jaką grę mu nie zaproponujecie, to z otwartymi rękoma was przyjmie i zagra z wami. Ja jestem strasznie wybredny na przykład i potrafię odmówić jakiejś gry na przykład. Ciekawy nie ty zrobisz. Nie. Ale obiecam. Ale Obiecam, obiecasz nie zawsze. Ojejku, no tak. Bo, I druga rzecz, podobnie mam z grami komputerowymi. Powiem ci, że kilka razy też próbowałem, myślałem sobie coś tam odpalę sobie na chwilę i tak dalej i to mi się wszystko nieciekawe wydawało, takie sztuczne i nieciekawe właśnie. Mimo, że jakby rozumiem, że ludzie się bawią, że dla nich to właśnie jest jak czytanie książki, nie? Tylko takiej interaktywnej, że sobie przeklikują rzeczy, to jest to, co ja też kiedyś zgrałem naprawdę całą młodość, że tak powiem, na komputerowych gierkach, a już teraz nie mogę. Jakoś nie. No, Python, jedziesz. Nie, ja Co jeszcze tam, z tym jaka solo, groza? bo już kiedyś to mówiłem, że grałem solo w Galerista, bo robiłem ten 10x10 challenge z BGG, hardcore challenge, że sobie na początku roku ustalacie 10 gier, w które zagracie 10 razy. I akurat Ada wtedy była w szpitalu, bo przed porodem zostałem sam w domu, Python sam w domu. I Ojciec roku. tak, ojciec roku I i mąż. Galerista musiałem rozłożyć i sobie 2 razy zagrać solo i powiem szczerze, że nie było to fajne doświadczenie i też takie to dla mnie jest smutne i koszmarne, mimo wszystko tam sobie przekładasz, flaszkę solo. mówisz do siebie, masakra, no takie, no nie wiem, no Zdobyłeś 3 punkty. Gratuluję. łapiesz się za rękę w gratulacji. Cześć, ale cześć, zagranie, to do jutra. Ale zagranie, ale zobacz. ty, patrz tu. A wysyłałeś SMS-y żonie? Jakieś tam rekordy Nie, punktowe czy ale- coś? Na Ale nie, Face'a, no dobra, granie solo też nie jest. Ja jednak gry planszowe traktuję jako rozgrywkę wieloosobową, przynajmniej 2, więc solo to słabo. A Irek Dobra, mówi, to że tam dawaj. zero-jedynkowo to właśnie... Gorzej, że nikt z nami No grać nie tak, chce, to więc ten fakt. koszmar. No, to zero-jedynkowo to jest też na meczu Polska-Mołdawia, dalej 0-1. Tylko chciałem powiedzieć, że to jak z tymi wyborami teraz, co się że exit poll, czyli exit do szatni, to jest 0-1. Zobaczymy, jak wynik late poll po spotkaniu będzie, ale ojej, ale z 3 metrów Milik 2 razy trafił w bramkarza, także... Akurat dobry mecz jest, powiem wam, ten na... No ale jakiego dobrego trzeba mieć... Dobrego talent. jakiego trzeba mieć cela, żeby na 9-metrową bramkę trafić prosto w bramkarza. To zobacz, jaka to jest ma trochę perfekcja. mniej, tam o metr, no dobra, ale dobry ten podkład jest akurat dla naszego odcinka, bo po prostu tam wieje taką grozą, że dramat. Dobra. Dawaj, co ty masz na trzecim miejscu? Nie wiem, ile miejsc będzie, Ja ale oczywiście dawaj. tutaj śmiesznie i kontrowersyjnie patrzyłem na BGG, bo tak umówiliśmy się, że gry grozy, patrzyłem na BGG, to co tam strasznego poznałem w życiu i okazuje się, że większość gier jest straszna, ale chciałem wybrać takie coś, żeby tutaj, wiesz, były jakieś Wstrząsnęło. komentarze, a tutaj ludzie odchodzili
mówili oddaj moje pieniądze za kawę i wybrałem grę, która jest mega hitem w Polsce i nazywa się bo jest to dla mnie gra grozy, grubo. Dla mnie ta kosa to taka mega taki, Lubisz tą taki kosę. przytępiony sierp raczej, sierp i młot. I młot. Tak, bo dlaczego jest to gra grozy dla mnie, bo powiedzmy, że nie interesowałem się tą grą w ogóle, nawet nie, no jakby nie biegłem za tą nowością. Potem gdzieś tam zaczęły się pojawiać te grafiki pana Różalskiego, wiecie, te mechy, tam słynne, alternatywne 20-lecie. A nawet mój kolega Tycjan ma ten obraz pana Różalskiego, tam, że te panie coś tam sobie na polu Zbierają. grzebią i tam jakiś mech w tle i tam... Kiblu powiesił? Tak, i Tycjan ma ten obraz, ale on, nie wiem, on po prostu chyba jest fanem tej grafiki, tego uniwersum. I ja też tam pytałem, a co to jest? Ja, tam grafiki są No ładne i ja chyba. właśnie pytałem, co to jest, on mówił, że to taki pan, że to takie uniwersum, ja w ogóle jakby tutaj ignorant w tej kwestii, a potem się okazało, że te grafiki, to uniwersum będzie w grze planszowej. Jeszcze ją wydał Phalanx, super. Działało Gra. na wyobraźnię niesamowicie. Te polskie pola, z tyłu mechy, no człowiek sobie myślał, o kurde, to będzie Tak. naprawdę grube. No i wtedy sobie Groza, nie? pomyślałem, Taki że pierwszowojenny klimat z mechami. właśnie, warto się zainteresować. I co tam potem było? Groźnie. Gra 4X, tak? Tak jak te 4X na referendum. 4 razy nie. No i właśnie, już wtedy chyba prezes z tego czerpał Przewidział. inspirację. Tak, przewidział po prostu. Ale no sobie pomyślałem, że 4X to mi się zawsze kojarzyło mimo wszystko. Pierwsza gra 4X, jaką tam grałem, to chyba Eclipse był tak naprawdę. I oprócz tam w Eclipsie wkurzały mnie te losowe walki potem na Orbie, gdzieś tam rzucanie się kostkami, ale ogólnie zasada mi się podobała, tak? W sensie gra, że eksplorujemy, tak? Rozwijamy się, eksplorujemy tą planszę i mój ulubiony fragment, czyli niszczymy kogoś, po prostu wjeżdżamy na pełnej i go tam jedziemy. No to sobie pomyślałem, no skoro zapowiadają grę 4X, jest to site, piękne grafiki, mechami. będzie klimat, co może pójść źle? Mroczne. No i nawet byłem posiadaczem tej gry, egzemplarza. Pograłem sobie, no sobie myślę, o różne frakcje, jakieś tam umiejętności ciekawe tutaj. Jest Polska, wśród tych No, frakcji jest Polska. Sowietia I jest była Rosja, tam, nie wiem. tak. Tak, Będzie można Rosja to tam lać jakby ruskich. Janusz Korwin-Mikke tam na jakimś tym, Sowietia. Polska to tam w lektyce, wiecie, tam Błaszczak z Sasinem tego prezesa. Ten mech taki był, taki troszkę przygarbiony, to pasował. Nie no, ogólnie spoko, nie? Tam mech Niemiec oczywiście był trochę rudy, ale dobra, wiecie, no, gram pierwszy raz w tę grę, tak? Różne frakcje, różne umiejętności, są jakieś wydarzenia na mapie, w ogóle wow, odkrywamy kartę, jest klimat i tam coś się dzieje, podejmujesz ciężkie decyzje, czy jednak tak, czy jednak na nie. Możesz zrobić 2 akcje, ale różne. Tak, dokładnie, ale wiesz, ale są tutaj 3 karty do wyboru, ty możesz zrezygnować z jakiejś tam karty do głosowania. No fajne, no i tak sobie gramy w tę grę, sobie myślę spoko, aż Kiedy nadszedł będzie walka? moment, wiedziałem jakie są warunki, aż nadszedł moment tej słowetnej walki, no i walczę i nagle tak jak w drużynie A, nie strzelamy do żołnierzy, bo to nie jest ich wina. No i takie, to był pierwszy... Po oponach, Tak, po oponach. po oponach jedziemy, nie? I to był taki pierwszy zgrzyt, że tutaj epicka walka na mechy, jakieś tam lasery i w ogóle... Dostajesz gwiazdkę. Tak, widły, dokładnie. I dostałem gwiazdkę, a tamten gościu powiedział, wracam na start. No i... Jak w Eurobiznes. Idziesz do więzienia. Tak, idziesz do więzienia, wracasz, nie przechodzisz przez start. Nie przechodzisz przez metę, nie bierzesz pieniędzy. Nie no, to było dla mnie, I oddaj powiem wam, że zboże. to było dla mnie smutne, tak? Dobra, potem zagraliśmy jeszcze drugi raz, piąty, Daj nie wiem, zboże. 10 i z każdą grą ta gra była dla mnie Naprawdę o tyle partii w to zagrałeś? No parę, no O powiem, kurde. powiem, że chyba nie wiem, ładnie. 6-8 razy, nie, dużo, potem nawet nie notowałem, bo wiesz, to wstyd, żeby na BGG były takie stacje. ale motyw taki, że musisz kogoś zaatakować dla tej gwiazdki, tak? I jemu nic nie Jak u robisz. ruskich medal za wszystko. Ale raz. Za zajęcie, Po zboże. za zajęcie pierwszego miejsca. Tak. No właśnie, tam Ojejku. plądrujesz zboże,
i o mój zboże. No nie wiem, no tak samo te wydarzenia, tak? Gdzie były zawsze te same teksty, wybór lightowy, średni, tam jakiś tam powiedzmy, że Tak. tracisz popularność, ale tam nie wiem, zyskujesz Jesteś zboże złym. więcej. Tak, jesteś tym złym chłopakiem. Nie, mnie bad boyem. w sajcie najbardziej bolało zawsze te czekanie, wiesz, bo to były dwie akcje, które wykonywałeś w 30 sekund Pak, pak. i czekałeś, jak pozostali gracze w swojej turze będą się zastanawiali, czy ja chcę go zaatakować, kurde, no bo mogę stracić populację -1, ale dostanę tą gwiazdkę, kurwa, co mi się bardziej opłaca, chyba gwiazdkę. No dobra, to atakuję. No ale właśnie Później to stoi. kolejny, Potem tak. element, wiesz, ten No. element optymalizacji, tak? I to było dla mnie ten element optymalizacji, co mówisz. Jaki tu budynek wybudować, jakie sobie combo zrobić, a jak zrobię to z tym, z tamtym. I po prostu, dlaczego mówię, że ta gra jest dla mnie grą grozy, bo obiecali mi 4X, tak? Że O, właśnie użyłeś słowa klucz i to jest właśnie gra, która jedna z pierwszych zaczęła sprzedawać obietnicę, taką naprawdę chamską obietnicę. To, co później Kickstarter po prostu zaczął tłuc na okrągło, to jest wciskanie obietnicy po prostu. Figurki, prezentacja, ładna wizualizacja, to ma się sprzedać. A i tak to nie będą grali przecież. No i właśnie Więc to niestety, był, no. to był dla mnie taki mega zgrzyt, tak? Że wiesz, że fajne, niby miał być klimat, fajne grafiki, wszystko fajnie. Co finałowo się sprowadziło do takiego optymalizacyjnego, nudnego euro, gdzie ta interakcja, jakaś tam powiedzmy wyścig był, ale dla mnie taki nie wiem, minimalny i srogo się na tym zawiodłem i w ogóle nie Ale jak podobało oni mi się fajnie to. tłumaczyli tą walkę, bo świat jest już zniszczony wojną, on nie chce, żebyś walczył. Dostaniesz gwiazdkę, ale stracisz popularność. O nie, ale Kiedy świat miał dość wojen? No. nie, no dlatego no mówię, to dla mnie tam same zgrzyty, im więcej w to tam pograłem, tym mniej mnie to zaczęło interesować i też to było dla mnie takie odejście od tych gier takich turbo optymalizacyjnych, tak, że już wcześniej nie lubiałem, ale tutaj się mega zawiodłem i no nie, ale właśnie ta obietnica wyborcza, tak? Będzie epicko, będziesz niszczył, będziesz zdobywał, odkrywał planszę. No i co tam odkrywasz na tej planszy? Zawsze to samo. Te epickie spotkania typu, nie wiem, daj komuś jabłko, dostaniesz 2 gruszki, no. I jeszcze tego chłopa niesiesz na tym mechu, kurwa, bo on sam nie chce się iść. na rękę. Tak, to musisz go przenieść, kurwa, przez tą rzekę. Ja Podwozisz nie mogę, kogoś bo przez zmoczę bagno. nogi. Wraz takiego Kargula i Pawlaka po prostu się kłócą na tym mechu, kurwa, to nasze. Zostaw to. No także dla mnie to gra grozy, to sam, no po prostu już się jej boję. Nie No siądę. dobra, Piotrek, przebij to po prostu. No będzie ciężko. Słuchajcie, no to u mnie taka opowieść, tak? No bo mamy grozę, no to troszeczkę klimatu tutaj wprowadzimy, ale bez przesady. Mamy lato 2016 rok, to jest taki mój miesiąc miodowy, można powiedzieć, z grami planszowymi, tak? Wchodzę w ten gdzieś tam początek gier planszowych. W ogóle każda nowa gra, jaką poznaję, to jestem zachwycony, zauroczony. Bardzo fajny czas, tak? Jakby ogrywam wszystko wszerz. Mało tego, jestem turbo, jestem absolutnym mega fanem gier euro. Nie ma gry euro, którą jak nie zagram jedną partię, czy tam już nawet po jakiejś tam pierwszej rundzie, to już tam wiecie, do koszyczka gdzieś tam na tych iShopach już patrzę, szukam jakiejś używki. Jedyne właściwie gry, których wtedy nie kupowałem jakieś euro, to albo były ciężko dostępne, czy niedostępne, albo... Kurczę, nawet jak wszyscy mieli przy stole, 4 osoby miały tą grę euro, to ja jeszcze też kupiłem, bo nigdy nie wiadomo, czy ten sąsiad nie przyjdzie, prawda, i nie będzie miał. Bo grada nie No i powiedziało, słuchajcie, że fajne. Tak. No też mniej tych gier było mimo wszystko, tak? To nie było tak, że było mało tych gier, ale było ich dużo mniej niż teraz, nie? No ale dobra. I teraz słuchajcie, zakupiłem sobie taką grę, jeszcze na razie poczekajmy, co to za tytuł. No i zapowiada się taki fajny, lightowy, taki odpowiednik takiego fajnego, lightowego, powiedzmy, wyjazdu ze znajomymi na taki piknik euro, nie? Wyobrażacie sobie, że jest sielanka, znajoma, spokojna, taka właśnie okolica sałatki punktowej, znany, lubiany, powszechnie szanowany gospodarz w osobie Stefana Felda. No co mogło pójść nie tak? Gra się nazywa, czy tam Notre Dame, już mniejsza o to. Okay. Jak sobie czytałem instrukcję do tego,
to myślałem sobie, kurczę, fajne rzeczy tam są. Jest tam jakaś interakcja, bo będziemy jakąś taką karocę tam sobie przesuwać wzajemnie i dokuczać. Jest pewne, ja lubię w grach ogólnie, jak gra nas troszeczkę ciśnie, tak, jak jakieś kary nam, prawda, daje. Tam były jakieś takie szczury, które nas mogły podgryzać, atakować te nasze dzielnice. Wiadro ogólnie klimatu, bo tam budujemy dzielnicę w Paryżu, jak to u Felda. No słuchajcie, no nie miało prawa się to nie udać. Od razu powiem słychać, że wam, to jest że- gra dobra w swojej kategorii. Tak, tak. I powiem wam, tak jak mówię, ja wtedy byłem turbo fanem Euro. Naprawdę nie było gry, która nie to, że mi się podobała, że była dobra w swojej kategorii, której ja nie byłem zachwycony po prostu. Ja tą grę tłumaczę, mówię, już się napaliłem na etapie czytania instrukcji, tłumaczę tą grę innym ludziom, gramy, no i tak jedna runda mija Gdzie druga te runda. szczury? Jakieś tam Były, szczury są. były. Gra brzydka jak nieszczęście jeszcze. Wygląda naprawdę jak takie brązowo-beżowe euro. Oczywiście abstrakcyjnie to wygląda, nieciekawie, nuda, ale to już mniejsza o to. I żeby nie było, ta gra działa, nie? To jakby tam nie ma jakichś, wiecie, jest kilka pewnie dróg do zwycięstwa i tak dalej, ale tak smutne euro było, że ja po tej jednej partii, wszyscy tak spojrzeli po mnie, nie, to może już kończmy tą partię i od razu poszło na bazer i się cieszyłem, żeby było śmieszniej, to jeszcze w tamtym czasie ta gra była takim chyba małym białym krukiem, tylko ja wtedy jakby nie ogarniałem tego, że tak powiem, rynku wtórnego, także bardzo szybko to zeszło, ale gra jest tak, to są dużo gorsze gry niż Notre Dame, ale to było naprawdę mega nieciekawe euro. Jak na tamte czasy, nawet. Jak na tamte czasy, kiedy tych gier było dużo mniej. I teraz, słuchajcie, ktoś sobie myśli tak, no dobra, no to koszmar, nie? No przemęczyliście się z tym potworem, ale jakoś to przetrwaliście, przeżyliście, prawda? Wszystko skończyło się happy endem. Grę się mało tego udało jeszcze opchnąć po tej koszmarnej partii. Ale teraz minęło 10 lat. I wydają to na nowo. Dum. I zło Jest taka powróciło. scena w to, jak oni są już dorośli i ten klaun znowu ich nawiedza, kurwa. Chodź Obczacie, pławić to się jest- ze mną w kanale, kurwa, Notre Dame'u. I ten klaun pod To pachą jest- Notre Dame'em. Chodź Piotruś, mam dla ciebie balonikiem. grę. To teraz są, wiesz, szczury piękniejsze, bo grafiki Plastikowe. podrasowane. Tak, plastikowe szczury. Nie, właśnie nie, posłuchajcie. Mało tego, to jest gra z 2007 roku. 2017 rok, tyle gier było Felda, które były niedostępne wtedy. Można lubić, nie lubić Felda, mniejsza o to, ale naprawdę było mnóstwo gier Felda, które były niedostępne. Na przykład Brugia dosyć dobre oceny zbiera. Na przykład ta z takim kompasem, z tą różą wiatrów gra. Jak ona się nazywa? Na M. Marco chyba. Polo. Mniejsza o to, nie? Czy Macao. Nie Marco Polo. Macao. Ale mniejsza o to. Macao Macao, po tak, Macao, Macao, o, no. dziękuję. Macao. Też gry, które właśnie tymi białymi krukami były. Ja już nie wchodzę, że to są dobre, ale na pewno są lepsze od tego Notre Dame, nie? Są na pewno przynajmniej jakieś ciekawsze decyzje, tak? Dają i większe emocje wzbudzają. I 10 lat minęło i oni na to 10th anniversary wymyślili tego Notre Dame. I ja się tak zastanawiam, oczecie, czasami się jakby, bo to wydała to wydawnictwo Alea, które ogólnie jest takim wydawnictwem, no, że tak powiem, zasłużonym, jeżeli chodzi o grę euro. Takie odnoszę przynajmniej wrażenie. I wiecie, czasami są takie sytuacje, że wiecie, ludzie się o coś zakładają, coś pod tytułem, dobra, jak to przegram, to tam z golem mojego kuca na łyso, prawda, który mi tam sięga do bioder, ktoś przychodzi, przebija, no, a ja tam z moją 35-kilogramową nadwagą będę biegał tam wokół tej miejskiej fontanny w stroju Borata i w końcu ktoś przychodzi, nie, już myśli sobie, jak przebić i mówi, słuchajcie, dobra, jak ja przegram, to wydam ponownie Notre Dame. I wtedy taka złowroga cisza zapada, wszyscy ze zgrozą patrzą, Ale już wszyscy wtedy się nikt tego nie śmiali, kupywał. chichy. To jest po prostu coś strasznego, to jest groza, że ta gra się doczekała ponownego wydania, tego jakiegoś tam 10th anniversary, więc niby takiego specjalnego. Wygląda jak gówno po prostu. Naprawdę, jakby ktoś się delikatnie zżygał tą sałatką owocową na planszę, tylko jakąś taką smutną, właśnie brązową, gdzieś tam wygrzebaną ze śmietnika. Ale przede wszystkim jest nieciekawa. Już mniejsza o to, jak ona wygląda, tak? Są gry, które kiepsko wyglądają, ale gra się w nie świetnie. Także Notre Dame bardzo mocno nie polecam, tak, do zagrania. Nawet fanom Ja euro, muszę to nie? powiedzieć, Nawet fanom bo euro. Notre Dame była jedną z pierwszych gier, w które grałem i byłem zafascynowany mistrzem Feldem. Graliśmy w to i pamiętam, że proces
Proces, że tak powiem, obrzydzania Felda rozpoczął mój kolega Czarek, którego serdecznie pozdrawiam. Graliśmy na Politechnice i ja się bardzo zachwycałem tym Notre Dame'em. Może nie szatą graficzną, bo ja tam nie jestem estetą. Stąd 18XX, ale zachwycałem się, jak to wszystko płynnie śmiga, że tam jakiś draft, że tam się wymieniasz kartami w ogóle. Tak, Super. bo to wszystko Tak, działa. tak, super. To wszystko działa. Ale graliśmy w tą grę z Czarkiem i tam za Adą jeszcze z kimś. I ja tam zachwycony tutaj mistrzem Feldem, a nagle patrzę, a Czarek ma 500 000 punktów, a ja 3. I się go pytam, jak ty to Skąd to zrobiłeś? Na to Czarek zdradził mi tajemnicę Jedi. To jest euro, tu się gra na punkty. Aha. A ja tutaj, wiecie, wrażenie... A ty te szczury Tak, ja chciałeś, tam tak? wrażenie Miasta artystyczne. zgonić. Na flecie się grałeś. rozpływałem nad mechaniką, bo tam też zacząłem niedawno grać w te gry. A to, co powiedziałeś, 10. rocznicę, to też potem sprzedałem ten Notre Dame, a wydanie na 10. rocznicę wymieniłem na Mad Handlu, bo pomyślałem, że skoro minęło 5 lat, to może zagram ponownie. I właśnie potem też, jak zagraliśmy ponownie w tą 10. rocznicę, gdzie coś tam było dodane, to też sobie pomyślałem, dlaczego to wydali znowu. Dokładnie. Dobra, to taki posłowie, ale żeby nie było i nie umówiliśmy się tutaj chciałem powiedzieć słuchaczom, jako gry grozy, bo ja też sobie wynotowałem grę Suchar Mistrza Felda. I dlatego tutaj szybko przejmę mikrofon, bo tak jak Piotrek tutaj, myślałem, że ja zaskoczę, powiem, że Suchar Mistrz Felda, wszyscy tak jak przy sajcie zrobią, ojej, naprawdę? Opluł Felda. Tak, opluł Felda, a tutaj Piotrek już zaczął z grubej, tutaj w ogóle zabytki Paryża już zaczął szkalować, także... Zamki. Ale ja za to powiem o grze, która kształci, gdyż podróże kształcą. I jest to gra o wdzięcznym tytule. To tak jak kawał był kiedyś. Świetny tytuł o Jak wyspach prezydent Hawaii. Wałęsa kiedyś leciał samolotem, a tam pani mówi, zaraz będziemy lądować w Baden-Baden, a na co prezydent powiedział, nie musi mi pani 2 razy powtarzać. Więc, więc tutaj też Znam języki. Bora. Tak, znam języki. I Bora to jest dla mnie koszmar, bo to był ostatni tytuł chyba, który już mistrza Felda poznałem i obrzydził mi jego... To też był Biały Kruk. Też był Białym Krukiem swego czasu. Jego To tutaj chyba jego do dzisiaj produkcja. jest Biały Możliwe. Kruk. Jak zawsze się śmialiśmy, wiecie, że tam punkty z podłogi, że się schylisz, to dostajesz punkty, zakaszlesz, dostajesz punkty. W ogóle u Felda punkty czaiły się wszędzie. Tak jak szczury w Notre Dame. Tak, Bora, kolejna kipiąca w wiadro. To już... Wiadro nie wiadro, to Żygowi. cysterna klimatu. Gdzie rozpoczynamy tutaj jako jacyś tam eksploratorzy tego Bora. Stawiamy swoje szałasy na tych wyspach, co mnie zawsze Coś ujmowało. muszelki żeśmy chyba, nie? Wiesz co, najbardziej mnie ujęło, że Handlowaliśmy tam były muszelkami. motywy, że paciorki były i te za paciorki dostawałeś punkty. Sprzedajesz paciorki turystom i tam za różne zestawy sprzedane, takie cygańskie z tombaku paciorki, a potem jeszcze było w ogóle wystawa tatuaży. Te tatuaże takich małorysów, wiesz, A, że tak, tam tak, na tak. twarzy, na rękach, te takie super samoańskie jakieś tam wiesz, sobie myślę, kurczę, ale wartość edukacyjna. Nie no, tam było wszystko tak miałkie, te muszelki, tam jakieś kwiatki, te też, no po prostu ta cysterna wybuchła w końcu z tym klimatem i w twarz i już więcej w Felda nie zagrałem, to powiem No tak, ale że... pominąłeś, że drewienka były w kształcie tych szałasów. Tak, to czyniło dodatkowo. To plus 10 do klimatu dawało. Ale... Powiedzcie mi jeszcze, no, bo ja w Bora chyba raz tylko Tam był w ogóle jakiś tor czarów, czy czegoś takiego, tor voodoo. Nie, to z Luną może mylisz. Nie, było coś takiego, tylko to polegało na tym, że wiesz, coś tam dajesz drewienko, żeby zamienić na 2 pezety, nie? Także ale to był tor czarów. No czary.
Alchemia. Coś chciałem powiedzieć. Tam był draft kości, dobrze pamiętam? Tak, tylko raz tak, grałem. tymi to już kośćmi też się lata. obracało, tak jak w zamkach. No to Burgundii. przynajmniej jakaś tam... Znaczy ja pamiętam, że to była wredna gra i Tak, bardzo ciasna. tak, była I tam interakcja. można było dostać w pipę, nie? Tam można było dostać Tak, w bo pipę. mogłeś zająć komuś miejsce na ale jego okej, szałas. nie? Dokładnie. Bardzo, bardzo wredno. Ale nie. I plemienie będę- wtedy Natomiast robiło jakby- ci Bora Bora. Tak. Przychodzisz na plażę, a tam już ktoś rozbił namiot. I co teraz? Nie, no nie, po prostu to już etap taki, że już te takie gry, wiecie, to już typowo mechaniczne Stefana Felda, tym bardziej jak kiedyś go kochałem z Notre Dame na czele, to po prostu już ty mnie tak dobił, że ojej. Dla mnie koszmar, no dobra. Ja dam takie delikatne, ale bez przesady, nie? Delikatną dam, że tak powiem, protokół rozbieżności, że Bora jestem w stanie sobie, znaczy jestem w stanie fanom euro polecić, nie? Okej. Fanowi euro Ja jestem mówię, w stanie polecić. dla mnie to była gra, która... Notre Dame nie. Dla mnie gra, która mnie po prostu tam zniszczyła Tak, oczywiście. wiadrem cysterną klimatu i od tego czasu już unikam mistrza Felda już permanentnie. Dobra, Irek. Co tam Dobrze, u to ciebie? u mnie dam zupełne przeciwieństwo tego, o czym mówiłem na początku, czyli atmosfera zupełnie inna. Mamy wokół stołu zebranych 4, powiedzmy 5 samców alfa spoconych. Atmosfera jak w krakowskim Spartakusie łaźni męskiej. No i gramy 5 godzin w grę negocjacyjną, w której gracze mówią mi w mojej rundzie, co mam robić. Dokładnie jaki ruch zwaliłem i jak mam go poprawić, jeszcze cofnąć. Jeszcze dają mi cofnąć ten ruch mój i powiedzą mi, jak mam wykonać mój poprawnie ruch. A w swojej turze licytują się po prostu przez 20 minut o $1, po czym stwierdzają, no nie, dobra, zamykamy te negocjacje i lecimy dalej. Czyli powiedzmy, świetny swoją drogą tytuł, taki jak Maria, który zagraliśmy w Piotrkiem i z Marcinem we trzech. Piotrek 2 lata przepraszał Marcina kurwa, po tej partii z kwiatami, żeby mu wybaczył, że nie chciał Austrii mu otworzyć po prostu przed nim wrót do Austrii. Pamiętam na przykład Dune, gdzie o melanż to ludzie się kłócili po prostu przez pół godziny, po czym stwierdzali, no nie, dobra, no to grajmy dalej. Tak jak nie lubię gier solo, tak samo nie lubię gierek z przesadną negocjacją, które trwają długo, po prostu, które są grami nad stołem i ktoś mi mówi, jak mam w tę grę grać, więc wszelkiego rodzaju El Grande Dominant Species. W grze o Tron jest to o tyle dobrze zrobione, że raczej kłócisz się z sąsiadem, z 2 sąsiadami. To jest jeszcze tam jest fajne. Nie ze wszystkimi przy stole, tylko powiedzmy masz 2 sąsiadów, którzy ci doradzają. Oj, tam też, nie martw się, tam jest, wiesz, łańcuszek, ale nie, ja się zgadzam, że to są bardzo... Ja z grami negocjacyjnymi mam jeszcze taki problem, że to jest trochę konkurs piękności. Na zasadzie, kto ma jakąś tam większą charyzmę, kto ma lepiej gadane, kto w taki niewerbalny sposób potrafi kupić, że tak powiem, przekonać do siebie, prawda, do swojej osoby. To ma przewagę, tak? I to jest irytujące, prawda, że dajesz komuś lepszy deal, proponujesz, ale ktoś po prostu bardziej lubi Irka i z Irkiem Ja zrobi pamiętam gorszy partię deal, w Eclipse'a, jak najechałem akurat pewną koleżankę, która z nami była przy stole, po czym ona całą grę po prostu się mściła do tego stopnia, że swojemu adoratorowi powiedziała, no ale weź go tutaj najeść, przypominam ci, z kim przyjechałeś. Więc wyleczyłem się tak z gier negocjacyjnych. Negocjacje mam na co dzień z rodziną, więc to mi w zupełności wystarcza. No, znaczy, trzeba lubić, bo lubię to są fasolki, bardzo... lubię Cosmic Encounter, lubię gry, gdzie negocjacja jest na poziomie takim żartobliwym, z przymrużeniem oka, ale... I krótko, i do bandy, nie do bandy. Nie lubię gier negocjacyjnych, które trwają po prostu kilka godzin, są na poważnie. Po prostu, no, to nie jest mój cup of tea, jak to ładnie Anglicy mówią. Tak. Dobra, co tam dalej? Piotrek, ty teraz? Dobra, no to ja znowu, tak? Poproszę was, żebyście zamknęli oczy, tak otworzyli buzię, wyobrazili sobie taką sytuację, że... Dobra, ale już teraz poważnie. Wyobraźcie sobie, że nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, budzicie się przywiązani do torów Z kolejowych. otwartymi ustami. Mogą być otwarte, mogą być zamknięte. Rozglądacie się w koło i jedyne co widzicie to jest kompletne pustkowie.
Wokół po sam horyzont rozciąga się pole. Wtem słyszycie syrenę nadciągającego pociągu. Przechodzi wam dreszcz po plecach. Widzicie go jeszcze tam daleko, ale nieuchronnie się zbliża w waszą stronę. Wasz oddech przyspiesza, serduszko zaczyna nieprzyjemnie łomotać w klatce piersiowej. Zaczynacie, tam stróżka potu wam spływa po plecach. Tylko że mija 5 minut, potem 10, 15, a ten pociąg praktycznie cały czas jakby stał w miejscu. Bo on z Mołdawii jedzie. Jest 1:1. On tam od czasu do czasu jeszcze złowo go zawyje tą syreną, ale on się porusza w tempie takiego, powiedzmy, 90-letniego, ciężko chorego pana, który tam o balkoniku, tak? W końcu wkurwiony odwiązujesz się, wstajesz i idziesz, tak? Z tych torów. I słuchajcie, i tak, moi drodzy, wyglądała moja pierwsza i najlepsza, znaczy pierwsza I jedyna. partia w najlepszą implementację, tak, oczywiście, że jedyna, najlepszą implementację Quake'a na planszy, grę ze stajni CGE, czyli to- tytuł namaszczony przez samego Vladę Chwatila, Adrenaline, tak, czyli tam Nigdy w to nie adrenalina grałem, widziałem, po polsku. pamiętam, Adam z Planszostrefy zachwalał, że doskonała instrukcja i gra naprawdę świetna w swojej kategorii. Nie, to ta gra bardzo dobre oceny zbierała tak naprawdę. Ja nie znam żadnej recenzji tej gry, która by mówiła, że jest kiepsko, nie? Także tutaj Ja też Wydaje mi dałem, się, ja że dałem jestem mocne pierwszy. 3/10 i też się zastanawiałem, czy nie wrzucić do zestawienia. Także widzę, że z Piotrem mamy podobne tutaj przemyślenia. Nie, bo słuchajcie, ja grałem w Quake'a, jak byłem mały i czym się Quake charakteryzuje? Między innymi tym, że to nie jest, że w sekundzie, tylko w ułamku sekundy robisz z reguły 4 do 6 rzeczy. Patrzysz w jedną stronę, obracasz się o 180 stopni, żeby Odpalasz strzelić rakietę rakietą pod tam w dupę. portal. Tak, pod dupę, żeby komuś strzelić w portal, z którego za chwilkę się wyłoni, tak, za ułamek sekundy. Od razu w tym samym ułamku sekundy robisz z powrotem obrót 180 stopni, robisz tego rocket jumpa, tak, czyli pod dupkę rakietę, żeby wskoczyć na półeczkę, żeby strzelić następną rakietę w kolejny portal, z którego się wyłoni przeciwnik. Cały czas, równocześnie, wszystko to rzeczy robiąc, jeszcze nasłuchujesz, kto zebrał zbroję, kto rakietnicę zebrał, czy zebrał żółtą zbroję, czy czerwoną, ile razy tam, wiecie, bo tam się tymi takimi skokami poruszało, żeby szybciej się jeszcze Skoki ruszać. były dlatego, planszy, bo grałeś więc- na Neostradzie. Taki ping był, To były lagi. mega ping był, dokładnie. Ale ty mówisz, że się dużo działo. Ja na A przykład słuchajcie- sobie spokojnie kampowałem zawsze z laserem i adrenalina mi to przypomniała. Także słuchajcie, ta gra jest absolutnym zaprzeczeniem Quake'a. Tam wszystko, co mogło pójść nie tak, to poszło, ale to absolutnie wszystko zostało spierdolone doszczętnie. Gra jest statyczna, jest drętwa, jest nudna. Mało tego, czekanie na własną turę to jest dramat. Wyobraźcie sobie grę w FPS-a, gdzie downtime jest po prostu potworny, bo ktoś się Gdyby miałem zastanawia, Neostradę, właśnie to sobie jestem optymalizuje, w tak? stanie wyobrazić. Także to jest nie i jeszcze raz nie. Ja po prostu już czekałem, niech ten pociąg mnie przejedzie, niech ta partia się skończy, także z całego serca Adrenaliny nie polecam. Dice Tower Rejected plus Shitty Award, także coś strasznego. Dramat, groza. Ja w to Okropne. grałem, nie wiem, nawet i przed premierą bodajże przyjechał do Opola Wojtek WC Chuchla i WC nam to pokazywał, graliśmy w to w parę osób i WC no fajnie zawsze opowiada, wiecie, tam pożartuje, klimat zrobi przy grze i nie wydawało mi się to tak złe i wiecie, tak jak pokaz garnków, nie? Kupiłem, po czym przyszedłem do domu i sobie pomyślałem, o nie, zostałem oszukany. Po czym już ten A to komiwojażer cygan. wyjechał. Tak, wyjechał Z dalej. miasta. Ale, Nie możesz oddać. Ale co w tym, Pozdrawiam WC. ale co w tym, tak, to po prostu gra do WC, dosłownie, ale co w tym tytule było zajebiste, że to, co Piotrek mówi, wartka akcja podlegająca na tym, jak strzelę do ciebie, to będę miał 2 punkty, a jak może strzelę do tamtego, to 3, a jak podniosę coś tam Poczekaj, i to... zastanów się, spokojnie. Ojej, to po prostu taka optymalizacja, takie to było smutne, że
I żeby nie było, ta gra działa, tak? W sensie tam faktycznie są bronie, faktycznie są jakieś apteczki, faktycznie są jakieś zbroje, faktycznie się ruszamy, biegamy po tych komnatach, Biegamy, to faktycznie nie strzelamy do przesadzajmy. siebie z różnych broni. Tak jak nasi piłkarze teraz na Lagujemy. murawie. Przesuwamy się. Powoli, majestatycznie. Nie, ale to nie wiesz, na punkty, nie? To nie miało, to nie był Ameritrash. Oczywiście, nie? To że nie jest tak. Ameri, Oczywiście, że tylko tak. po prostu jakieś tam euro, zbieranie punktów i to śmieszne, że kalkulujesz w kogo strzelić, wiecie, to tak jak w Matrixie nagle ten czas zwalnia, a ty zaczynasz celować, bo tutaj widzisz 2 punkty, które lecą w tą stronę, albo 3 z tej strony. Tak jak teraz w jednym zdaniu Adrenaline Matrixa dałeś, No, ale- to ja się chyba teraz też rozłączę, bo Nie no, ale wiesz Bo co, mi ale tak Neostrada, to po prostu chodzi mi o autostrada mi siada. zwolnienie po prostu w tej grze, że to co powiedziałeś, że to jest zaprzeczenie Rozwolnienie. rozwolnienie, tak. Że to miał być FPS jakiś, a to jest po prostu to masakra, no. Nie, to też tutaj nie za średnio. rozwolnienie, tylko zatwardzenie i to straszne. No tak, no. I to wiecie, i to też jest taka jeszcze nauczka na przyszłość, że to chyba była pierwsza taka gra, gdzie ja po raz pierwszy sobie uświadomiłem, że gry czasu rzeczywistego, albo ogólnie, nieważne, gry sportowe czasu rzeczywistego, właśnie gry komputerowe czasu rzeczywistego, są według mnie Zarezerwowane do nieprzenoszalne na planszę. cyfrowego medium. Mhm. Chyba, że faktycznie też się zrobić grę czasu rzeczywistego, czyli w jakiś sposób opartą na szybkich decyzjach, być może trochę też na zręczności nad planszą, tak? Taki przykład dobrej gry czasu rzeczywistego, no to jest ten Fuse, tak? To rzucanie kosteczkami. No ale znowu, tak, to też nie może być skomplikowane. No, ale dobra, A to już zrobił tego ktoś implementację na planszową Ponga? Wiecie, ta gra, te 2 pałeczki, które uderzają tak. A, Nie, no tak się śmiejesz. No jakieś tenisy pewnie Są nie? jakieś te pstrykanki, ale adrenaliny również nie polecam. no ale bo no to- teraz widziałem, przecież jest ten tenis taki, gdzie odbijamy rzeczywiście piłeczkę, to coś w tym stylu teraz w tym roku przecież wyszło. A to pstrykasz Nie wiem, tam, jak no. Strykasz, tak, no. Dobra, Nie no, ale to pstrykacz to inna bajka, nie? Dobra, jedziemy. kto co teraz? Panowie, co Piton, wy tam ty masz? Wiecie co, ja sobie wynotowałem w sumie 2 rzeczy, bo chciałem być mega kontrowersyjny i chciałem uderzyć tutaj w środowiska, które będą na nas Czuły pluły, punkt, ale słabizna. wiecie, będą pluli, jak to negatywny marketing, jak to ktoś kiedyś na forum napisał. Ale ja no mam tych gier dużo, takich, które są dla mnie jakimś tam Ja koszmarem. mam jedną specjalną. Halloween mi się od razu przypomina, że cukierek albo psikutas. Nie zagrany. Nie no, ale to jest gra też autora, którego bardzo, bardzo cenię, czy tam ceniłem. I co może pójść nie tak, skoro taki doświadczony autor robi grę z wiadrem klimatu. I Doktor? jeszcze jest to... nie, właśnie nie doktor, nie. Magister. Tak, może i magister. Gościu, który Inżynier. wiesz, robi grę z klimatem i są tam wikingowie w tle i sobie myślisz, kurde, jestem wikingiem, będę zdobywał w ogóle kolejne lądy i są tam faktycznie Nawet jakieś Loki tam kolejne. jest. Jest tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Już wiem. co to 60 No, wszyscy kilo. wiemy. 60, I straszne potwory chyba 60 są, tak? nie wiem czy mówimy o tym samym, ale tam jest 60 kilo kartonu. I okazuje się, To że nie, jak no to nie. jestem... Nie, to nie ta gra, nie. Blood Rage Okej. akurat kocham. to Zostawiasz nie. na inną okazję. Blood Rage jest tak, na inną, to jest świetna gra imprezowa, ale tutaj chciałem powiedzieć o naszym przyjacielu, który zaczął robić gry z puzzlami, tak? Odin. Jest to tak, gdzie jesteś O wikingiem, kurde. który przychodzi na ucztę i układa Na łódkę puzzle. patchworkową. Dostaje Tak. patchworka, kocyk. Po prostu od pewnego momentu, jak już pana Rosenberga gry zaczęły wchodzić taką mega solo, optymalizację i tak dalej. I Odyn były zabił te mi Rosenberga, no. pola Arle, które też mi się tak nie do końca podobały. I potem weszła tak, gdzie miałeś 6 kilo klimatu wikingów. I jak jest Po obrazek... tej uczcie się tak cofało po tej uczcie. Jak temu panu z Monty Pythona, może listek mięty. Może- Nie, dziękuję. Dokładnie. Zabierzcie tą sałatkę. Ojej. To ja tutaj bardziej się, wiecie, wikingowie, Uwe Rosenberg, będzie wieczna bieda, a tutaj uczta w tle, to już tutaj coś już nie... Tutaj w Agricoli zawsze wszyscy głodowali, rodzina Żarli ten za koks. jak za Tuska głodowali, także tutaj wiesz...
końcu Ale niemiecka uczta. szkoła. Niemiecka szkoła, no. I to, co jest mój ulubiony obrazek pana Mleczki, gdzie jest dwóch wikingów właśnie w barze, jeden wiecie, udziec, a drugi tam piwo popija i ten dymek nad tymi wikingami i w zawodzie wikinga najbardziej sobie ceni gwałcenie. Także tutaj raczej pogwałcone zostały te zasady bycia wikingiem, bo no dobiła mnie ta gra, bo ogólnie macie tą planszę, gdzie jest milion opcji do wyboru, tak? Milion tych puzli do zabrania. Wypełniamy sobie nasze planszetki, zdobywamy pezety. I zastanawiam się, Potem- dać 3 wikingów czy 4 do tej akcji. No, dokładnie, bo tutaj jak ci ktoś zabierze jakąś akcję, to masz zawsze, nie wiem, jedną z 500 akcji do wyboru i cała trudność polega na tym, że musisz się zastanowić, bo jedną z 500 ktoś ci zabrał, no to masz 499 Takich samych, jak gry w Pegasusie. 499 akcji. i musisz A wtedy to 498 rozkminić. takich samych. I znać tą, która była najfajniejsza, najlepiej, bo one tam się różniły jakimś tam parametrem. No dokładnie, W Pegasusie tak, Mario. Tak, nie wiem, że dobierasz kafelek, który jest troszkę mniejszy, większy i dokładnie jednego wikinga więcej. Albo potem podbój lądu polegał na tym, że dostawałeś nową planszetkę, na której układałeś nowe puzzle i... No nie, Wiesz, no nie, podbiłem. jednak ta uczta to był dla mnie przesyt, wiecie, potem Ranigast i tak dalej, reflux. No, nie, i od tego momentu po prostu już Uwe dla mnie zaczął się chłop staczać, no niestety. Potem kolejne wersje patchworka i w ogóle, no to nie, no wiem, że są fani tej uczty, tak, bo to jest optymalizacja na Znam miliony sposobów. Jest tryb solo, to Którzy teraz dali on suba. Irek mógłby. No to jest dzieło ostateczne, Uwego. No niby tak, ale dla mnie dziełem ostatecznym... Włóż do trumny. Wszystko zmiksował. Nie no, dziełem I ostatecznym mało to tego, jest dla jest mnie jeszcze, Agricola, nie? jest jeszcze dodatek. Tak, jest dodatek i w ogóle jeszcze dodatek. popularny w naszym kraju. Musisz dokupić i zagrać z dodatkiem, tam będzie lepiej. Jeszcze większa uczta. Uczta dla Odyna plus deser. Deser. Pudding. Oj nie, to... Dla mnie to koszmar, powiem uczciwie, że dla mnie tam było naprawdę mimo wszystko mało interakcji, robienie tych puzli dobijało mnie, bo jakbym sobie chciał układać puzzle, to po prostu biorę Nie, tam puzzle. żadnej nie ma interakcji poza tym worker No placementem. tak, no ale na przykład zabrałeś mi, nie wiem, tam powiedzmy skórę czegoś tam, to ja musiałem pójść obok na pole, żeby zabrać skórę. Nie mogłem tobie zabrać, tylko musiałem już iść dalej. Tak. I sobie pomyślałem, Dobra, kurde, to- ale Piotrek jest sprytny, no. No. Nie, no to dla mnie koszmar, Ale- no. Dla mnie koszmar. Ja się teraz wetnę, no bo jak byli wikingowie, to będą jeszcze paladyni. Nie? To już Zachodniego żadne Królestwa. te rycerskie. Tak jest, z Zachodniego Królestwa. I znowu to są gry gorsze, tak? W sensie mechanicznie, jakieś tam niedorobione, niedziałające, niezbalansowane i tak dalej. Tu też jedną tam partyjkę tylko zagrałem, ale ta gra była tak do bólu generyczna, tak abstrakcyjna, co znowu jakby nie jest może jakimś tam wielkim nowum, nie? W świecie euro, ale ta gra akurat to była tak kompletnie pozbawiona tematu. Akcja krucjata. Ta- Zagrywam kartę. Absolutnie. Tam nawet nie wiem, czy tam były surowce jakiekolwiek, czy to były tylko kolorowe że były czerwone, niebieskie, nie wiem, tam fioletowe i zielone. Coś tam pewnie mieliłeś, no. jakieś rzeczy. Przekombinowane absolutnie solo euro. Jak sobie zobaczycie na przykład tam rozłożone, to planszetki graczy są olbrzymie. To są jak takie 3 strony A4 praktycznie te planszetki graczy i tam musieliśmy oczywiście zapełniać to, prawda, różne rzeczy się ze sobą tam przecinały, kombowały i tak dalej. No i kolega znowu mnie jedyną grą- przechytrzył, stawił się na moje pole, na które ja chciałem. Kurde. No właśnie nawet nie. Było. W tej grze właśnie tam się wydawało, że tam będziemy walczyć o jakieś większościówki czy coś, to nie miało żadnego znaczenia. Zresztą mało tego, prawdopodobnie tryb solo to jest, że tak powiem, najlepszy wariant tej gry. Za długa i tak dalej. Za długa, przede wszystkim za długa też jakby na to, co tam jakby wnosi. I strasznie generyczna. Po prostu to jest dla mnie definicja takiego soulless, takiego bezdusznego euro, takiego kompletnie już bezdusznego, nie? O ile jestem w stanie jeszcze coś tam powiedzieć dobrego, jakieś jedno słowo o tej uczcie Odyna, o Bora Bora, tak o tej grze naprawdę jest mi ciężko, ale dobra. To mówię, zagrałem to. Mało tego, w trakcie partii jeszcze jako tako nie było źle, tylko po partii taki miałem, to ty fajnie mówisz o tej masturbacji, nie? Ale właściwie to po co mi to było? Ale W trakcie może było przyjemnie, ale...
Po co jest masturbacja, to wyjaśnimy ci po programie. Ale to, co powiedziałeś tym z euro, że euro w ogóle jest oparte tam na niczym, no to polecam zawsze instrukcję do euro, gdzie jest, wiecie, 2 zdania klimatu, jesteśmy jakimiś tam kupcami, rolnikami, czymś tam, a za chwilę jest wyjaśnienie na tam ludzki język, będziemy zbierać pezety. To jest właśnie zawsze ten zdanie klimatu, po czym już wchodzimy w normalny świat. No dobra, ale słuchajcie, no zagrałem w tą grę, czy to był jakiś dramat, czy coś takiego do przeżycia, nie? Ale wiecie, co jest największym horrorem? Czy wy wiecie, ile ta gra ma ocen na BGG? 3. 16 tysięcy. 16 tysięcy ratingów. Blisko. A teraz jeszcze zapytam, czy wiecie, jaką ona ma średnią? 8,0. Przy 16 tysiącach ratingów. Muszę zagrać. A w Lublinie na 500 Także tysięcy dla wszystkich mieszkańców fanów- jest 5 kolejarzy. A Lublin, no tak. I miał słabą frekwencję wyborczą. A na Brackiej pada deszcz. Czekajcie, a jeszcze... Ale dobra, żeby nie było, bo ja Także tak dla jeszcze wszystkich- tylko wetnę Dla się, wszystkich fanów żeby słuchacze top 100, nas tutaj, wiesz, będą tylko linczować. dokończę. Poczekaj, Poczekaj, to- skończ jeszcze. No. Poczekaj sekundkę. Dla wszystkich fanów top 100 BGG, nie? Ta gra jest 65 w top 100, nie? To jest kryminał. Naprawdę chciałem- jest tak jak- wiele lepszych euro, że... Ja tylko Och, taki spoiler, dobra. czy tam taki disclaimer, że to są nasze odczucia, żeby nie było. To są nasze odczucia i Ale to to my trzeba było to powiedzieć myślimy. na początku. A, dobra. Bo teraz już dobra, nie ma teraz do to kogo. Wytnij to, bo już teraz Dam na już nikt początek. Nie słucha. Dam to na Nie, początek. no, żeby nie było, bo że nam się gra nie podoba, to nie znaczy, że wiecie, że wam się nie musi podobać, czy najlepsza gra świata, a ja po niej jadę, nie? Jak ktoś jest fanem Super Euro, to zagra i pewnie nawet mu się będzie podobać, nie? Ale są lepsze euro raczej. No to To tak, ja dużo, rzu- to ja- no, to wiadomo, każdy tam ma, wiesz, coś chwali. To ja rzucę- 22 Afryka chwali też swoje. Rzucę grę, której nie ma, która jest dla mnie powiedzmy taką wizją, koszmarem. Nie istnieje. Tak, że budzę się po prostu pewnego dnia w Polsce i ona jest na półkach. Jest to gra powiedzmy mojego ulubionego wydawnictwa, nie wiem, powiedzmy Splotter i ktoś ją nagle wydaje z plastikowymi elementami za 1000 złotych, nieczytelną, brzydką jak noc po prostu i wtedy wiem, że to już się zaczęło. Że teraz będę tylko czekał, aż zaczną wydawać gry 18xx z dworcami plastikowymi jak Ticket to Ride i pociągami po prostu z plastiku. I tego się boję, tego się obawiam, że kiedyś ten dzień po prostu nadejdzie, no, że zobaczę wydawnictwo, które kocham po prostu w gównianej oprawie. No. Ale powiem wam, że jak już się żegnamy z 90% naszych słuchaczy, to w wielkim stylu, naprawdę w wielkim stylu, no. Idzie nam to bombowo. Także jedziemy. Ale jak to moja znajoma mówi, to Armageddon. Po prostu Armageddon, co się dzieje z tym. Ale no to już, ale to widzicie, to już jest tak, doszliśmy do takiego punktu w wydawaniu gier, jak już przez jakieś tam, wiesz, adrenaliny paladynów, a ci paladyni to chyba takie leczenie paliatywne, wiesz, ból przy planszy ci leczą tylko. Ale to przez jakieś takie, wiesz, takie już miałkie tytuły, powiedzmy, takie generyczne do czegoś takiego jak Splotter, który jest w ogóle adresowany do innego gracza, a jest wydany cukierkowo, żeby tylko wycisnąć tą cytrynę, wiesz, wycisnąć portfele na maksa, bo kurczę, bo się da, no, bo się da, Kickstarter, teraz Dobra. takie rzeczy. Dobra, ale nie, słuchajcie, jak się już rozstajemy, to ja też to uderzę, bo To rozstaje. mi się to bo mi się to podoba, akurat ja to pochwalę, że dopóki ja nie będę miał jedynej opcji właśnie kupować tej gry za 1000 zł, tylko jak chcę, to sobie kupię za te 200, tam 300 zł. Dzięki portalowi. A ktoś chce, ma fanaberię, prawda, to sobie tam dopłaci tego kafelka i sobie ją wypimpuje, to ja jestem content. Ok? Natomiast co mnie bardzo boli, to jest na forum jest wątek food chaina. Nie ma absolutnie żadnej, 0, 0 dyskusji o grze, o taktykach, o strategiach, o jakichś odczuciach po partiach i tak dalej. Pojawia się właśnie ten wątek tego GameFounda czy czegoś tam Inserty. i po prostu
jak nie jebnie po prostu fala, dzięki Bogu tam Moderator- wydzielili to admini do oddzielnego Najlepsze tego, jest to, że wątku. cały czas ktoś się dobijał. A widzieliście tą nową wersję? Admin kasował. 2 dni później, a widzieliście tą nową wersję? Admin znowu Jaką kasował. 2 dni? 2 godziny później. I mnie to boli, nie? Że nie ma dyskusji o grze, jest dyskusja o komponencikach. Nie, że to wygląda, że to nie jest forum graczy, tylko to jest forum Zbieraczy. kolekcjonerów. Zbieraczy. Zbieraczy, tak, kolekcjonerów. No. Jak na balkonach to czasem mnie widać boli. takie zawalone po prostu makulaturą wszystkim. To nie jest kolekcjoner, to jest zbieracz. On Może siebie się nazywa przyda. kolekcjonerem. Może się przyda i tak 40 lat wam się nie przydaje. Trybuna ludu tam sprzed stanu wojennego. Oj, Ale widzisz, ty trochę Piotrek mówisz, zabrązowiona. że zabrązowiona od czegoś innego, ale Rdza. ty Piotrek mówisz, że póki mamy wybór, no i dlatego też sobie możemy ponarzekać na jakieś gry, tak? Ja mogę sobie na Felda ponarzekać, czy na Uwe. Oczywiście, że tak, oczywiście. Bo tyle tych gier mamy i każdy jest w stanie coś sobie wybrać, pośmieszkujemy, powybieramy. To jest spoko, ale to jak idzie to w stronę tego właśnie duszenia pieniędzy, to mi się też nie podoba. Wiem, że biznes to Też nie biznes, Tym bardziej, ale... że też zapraszam do dyskusji, nie? I jakby jak macie kontrargumenty, to hej, nie? Ja rozumiem. My też mamy jakby tylko swój wąski bardzo punkt No, bo widzenia, nie mamy, także- jak pewien nasz znajomy, bo Poszerzajcie nie nam mamy horyzonty. pieniędzy. Ojejku. Nie, no ja prawdziwe. nie jestem za taką komercjalizacją tego, żeby wszystko tak spieniężyć, bo jednak chciałbym być jakiś tam zawsze jakieś ideały, romantyzm. Stąd Konrad romantyzm w grach i kupa strachu. Dynie z No kasztanem. dobra. Czy ktoś coś jeszcze ma do Panowie, dodania, czy kończymy? Ja mam No. jeszcze, że tak powiem, jeden tytuł, ale to jeszcze Pitona puszczę przodem. Jak coś Znaczy wiesz co, ja jeszcze mam honorową wzmiankę, ale bo No to chciałem ciach. tylko oczernić też popularnego autora. skoro już właśnie się żegnamy i już kanał będzie zlikwidowany. Już jesteśmy na dnie, to jeszcze nas kawałeczek pociągnij. Ktoś nagrał, tak, AI podrobiło nasze głosy. No tak, dokładnie, jesteśmy na dole szamba, tam jeszcze, wiesz, ja pukam od spodu. Kopiemy, dalej. no panowie. To nie jest nasz limit. Znaczy, Ale autentycznie skończymy w dole z wapnem. powiem tak, Mogę że powiedzieć, sami będziemy sobie kopać. jak przeglądałem te moje niskie oceny na BGG, zajęło mi to pół dnia, bo tyle ich jest, ale jest ten pewien pan, którego gry po prostu już tak są dla mnie smutne, miałkie, na jedno kopyto, ale wydaje mi się, że na pewno są to gry, nie wiem, familijne i tam z dzieckiem musiałbym popróbować, to może zmienię zdanie, ale sam grałem, czy tam z Adą, czy ze znajomymi, w gry pana Laukata, tak? Ryan Laukat. Tak. O Jezu, o Jezu. Gry z klimatem, tworzące O, Tak, nie. gry z popularną klimatem, historię. gdzie... Ale wiesz co, miało być pierwszy- dzisiaj wesoło, a żeś wyciągnął już tak ciężki kaliber, że to Ale jest... to jest honorowa wzmianka, bo pamiętam jak dziś pierwszą moją partię w ten Above and Below Mhm. i... To odnośnie kopania Kiedy- w szambie, tak? Wydostaniemy Tak, się kiedy, stąd. kiedy zszedłem pod ziemię szukając przygody, a tam krasnal dał Tam mi gówno. jabłko. Ja wiecie co, bo ja słucham gradaniowców, nie? W ogóle gratulujemy Oni zawsze gradaniowcom 10-lecia. 10 lat. Tak. A teraz im akurat stuknęło. Tak. Tak. 10 Myślałem, że października. 2014, no to A gratulujemy. wiecie dlaczego oni teraz No, 10 ale- lat są na antenie? Bo nie robili kurwa takich odcinków jak my. No to prawda, to prawda. Ale ja powiem tak, bo oni zagrali chyba prawie wszystko tego Laukata i za każdym razem, oni to delikatnie ubierają słowa, ale za każdym razem to są takie kasztany, te gry i oni cały czas atakują kolejną grę. Ja jestem, no to trzeba już mieć, Dużo determinacji. Ja zagrałem w ten Tak, Above and Below, tam górą i dołem, tak? Ten Islebound. Nier and Islebound Far- i fajne jeszcze tytuły jedną mają grę. te gry. Znaczy zagrałem, to może jest duże słowo, bo po prostu no nie no, ta przygoda, te opisy jego, to wszystko jest takie generyczne. A te gry się nadają do grania z dziećmi? No myślę, że tak, Czy bo są za wiesz, trudne jak masz, już? nie wiem, dziecko tam kilkuletnie i mówisz mu spotykasz krasnala,
czy chciałbyś dostać jabłko od krasnala? No okej. I wtedy dziecko decyduje tak czy nie. I mówisz, wow, dostajesz jabłko, nie? I tam, nie wiem, możesz na przykład fizycznie dać dziecku jabłko i to będzie taki dodatkowy klimat. Wiesz, że jeszcze zdrowo zje owoca, nie? Myślę, że to jest taka najlepsza rzecz, którą w tej grze można tutaj zrobić, że Tak jak w Wiedźminie te krasnoludy rozmawiają, skąd masz ten topór? Pani Jeziora mi dała. No ale skąd masz ten topór? No nie, no te gry narracyjnie dla mnie są mega takie biedne, smutne, generyczne. Ta grafika, bo ten pan sam ją robi, ta grafika jest zawsze taka sama, to też nie jestem fanem. Ogólnie grafik nie lubię, ale ta grafika jest taka wiecznie to samo. Decyzji w tej grze żadnych nie ma, fabularnie to było dla mnie po prostu no, smutne, żadne i nie wiem czemu jest fenomenem ten gościu i te jego gry i tak jak mówisz, że nawet gradanie tutaj podejmuje zawsze rękawice, szacunek dla panów. I to taka honorowa wzmianka, że nie wiem, jeszcze jak sobie przypomnę, kogo mogę obrazić z popularnych autorów, to zaraz powiem. Nie, to tutaj absolutnie nie będę bronił, bo to naprawdę, to jak ja słucham o tych grach, nie, to chyba, że to dla dzieci, no to wtedy No właśnie, się wycofuję. mogę zmienić zdanie, przyznam, jakbym zagrał z dziećmi i faktycznie, jeżeli wybory typu Ale wiesz, czy leczysz ale zranionego znowu- krasnala, czy go nie leczysz, czy mu i zabierasz dostajesz jabłko. punkt popularności, gwiazdkę. Ale to znowu, ja bym chciał zobaczyć, jak to dziecko gra, czy samo, czy tam z kolegą, koleżanką, a nie z tobą, nie? Bo z tobą to tam i przy tym Chińczyku byśmy mieli bekę, tak? Także ty jakby... Ty tworzysz psujesz grę. gry, nie psujesz gier, tylko właśnie dopimpowujesz ją, nie? Ozłacasz, także to... No to Ciebie bym musiał powiem tak, odsunąć że od przy planszy. Kaskadii jeszcze miałem siłę, a tutaj już nie. Więc to Dobra. above i below to bardziej below. Polecamy. Takie dołem. Tak. Mocne 2/10 ode mnie, także polecam. Dobra, słuchajcie, to ja dam jedną grę, trochę się wyłamię in plus i też żeby bingo naszej stacji, tak, DPS-owej tutaj odhaczyć, bo jest jeden taki tytuł, w którym ja nie zliczę, ile razy mi szczęka dosłownie opadła do ziemi. I to jest gra o Tron, karciana gra o Tron LCG. Myślałem, że powie o To Bertrapie. jest gra... No, były takie plany, ale jeszcze ma asa w rękach. jeszcze ja nie doszedłem do honorowych zmian. Nie ma, jak to as w rękawie, jak masz t-shirt na sobie. Słuchajcie, ale to jest Wiesz, giera, w wyciągnie której... tę talię. Brązową talię. Strony ludu. Dobra, no. Ja w tej grze naprawdę już tyle razy miałem sytuację, gdzie na przykład atakowałem jakąś tam olbrzymią armię, albo wręcz hordą rycerzy, tylko po to, żeby tam średniej wielkości oddział jakiejś nocnej straży oflankował mnie i wybił mi cały ten zastęp rycerstwa do nogi, nie ponosząc prawie żadnych strat. Wygrywałem starcia militarne w drugą stronę, druzgoczącą przewagą. Dzięki temu tam mogłem pod topór wziąć głowę generała innej frakcji. Znowu, tylko po to, żeby za rundę się dowiedzieć, że przeciwnik mi wytruł cały mój ród, na przykład. Szykowałem samemu jakieś misterne intrygi przez 3 rundy gry, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że w ostatnim momencie ktoś zdradził i wszyscy spiskowcy skończyli nabici na pal. To jest autentycznie giera, w której jak gram, to się spodziewam absolutnie wszystkiego, włącznie z tym, że za firanki za chwilkę wyskoczy tam Lannister. zły brat bliźniak Irka. Tak, na przykład. Zły brat bliźniak, Karzeł Irka, bo jeszcze Karów nie obraziliśmy w tym odcinku, którego Irek ukrywał przez całe 18 lat swojego życia i cię zarżnie. I wbije sztylet, tak. nie, ten tylko będzie mi giglał, no powiedzmy. Autentycznie, ta gra mnie tyle Nie razy ruszamy Pandora zaskakiwała, Gate. cały czas mnie zaskakuje. Także piękna gra, nie dla każdego na pewno, ale to jest prawdziwa gra o Tron. Jak ktoś czytał książki, czy tam, nie wiem, jak serial, To teraz to tutaj wytnę faktycznie wszystko, odnajdzie. co do tej pory powiedzieliśmy i zostawię po prostu ten fragment, bo to jest fragment, jedyny tak. merytoryczny po prostu moment tej Pozytywny. dyskusji. Nie, no ta gra Nie, no, bez rzeczywiście, przesady z rzeczywiście merytoryką, trzyma w ale- napięciu. No chyba jest to gra, która najbardziej
najbardziej mnie stresuje, nie? Bo wiem, że każda źle zagrana karta może wywrócić po prostu rozgrywkę do góry dnem i nieważne, czy mam 14 punktów, brakuje mi 1 punkta, czy mam 1 punkt, to każda karta jest naprawdę stresująca, zagranie każdej karty jest stresujące, każda decyzja, czy chcę być pierwszy, czy nie, no mega ciężki Tak, ale, tytuł. ale mało tego, ty możesz najlepszą decyzję podjąć, a ja i tak jeszcze No właśnie tak. za tego brudnego rękawa zagram taką kartę, że cię zaoram i skończysz właśnie w tym dole z wapnem, także no taka jest gra o Tron. Tak jest, bo świetnie oddaje. No ja sam nie czytałem książki, ale no powiedzmy, no znam uniwersum, więc jak najbardziej tu przyznaję rację, że to jest tytuł, który ocieka klimatem, wiadro klimatu, polecamy. Wiadro klimatu, tak jest. No dobra, Piton, jeszcze jakieś ostatnie słowo? Mołdawia to, że ile? patrzę jednym okiem na mecz i wchodzi Grosicki, to jest właśnie obraz, wiecie. myślałem, że Krychowiaka ściągnęli gdzieś tam z bazaru, wróć, ratuj nas. Ale wchodzi Grosicki, jego twarz wampira i gotów biec po flaszkę na CPN, to Na Orlen. taka tam awaria flaszki, nie, Mario dystrybutor. nie, to jeju, to Irek daj na koniec, wiesz, odcinka zdjęcie Grosickiego, to jest ilustracja grozy naszego odcinka. A co na koniec? Na okładkę damy, kurczę. Oj. Nie, no Dobra. już nic nie mam, jeszcze tam Żegnamy mogę się coś w takim powiedzieć, razie. ale dziękuję już. Godzina Już i głupot, tak. po prostu ludzie naprawdę za kawę zaczną pisać, oddajcie pieniądze. Ale dziękujemy Żegnamy się z serdecznie tym, państwem. którzy nas słuchają, którzy lajkują i komentują. Którzy nas słuchali do dzisiaj. Myślę, że tak samo, większość osób tak samo jak my podchodzi do gier z dystansem, potrafi się z tego śmiać, więc polecamy się serdecznie i dziękujemy za kolejny wysłuchany odcinek. A to był podcast Gentlemani przy stole. Pozdrawiam Irek. Piton, I Piotrek. Hej, Buziaczki. dzięki. hej. Congratulations, you are still alive. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Ale głupki, ja zajebiste to było. To było ekstra klasa, tak właśnie musiało być. Ja jestem diabeł. Cicho, bo stara jest w piwnicy.